Cześć, witam Was serdecznie, kochani, i dzisiaj będę Was zachęcała do tego, żeby robić pewne działania, które nie przynoszą pieniędzy. Tak, nie przynoszą pieniędzy. Zachęcam Was do tego, żebyście poszukiwali trochę innych, alternatywnych rozwiązań. Opowiem Wam historię swojego biznesu. Time for Wax to obsługa klienta. I tak naprawdę trochę trudna rola dla pracowników, dla dziewczyn, które pracują, dla dziewczyn, które wykonują tą usługę, ponieważ każda usługa wymaga pewnych kompetencji od takiego pracownika i jest to praca trudna. Często wymagająca od osób, które wykonują tą usługę, żeby miała bardzo dobre nastawienie do klienta, żeby była uśmiechnięta, no musi mieć pewne kompetencje. I to jest oczywiste. Natomiast bardzo często mieliśmy problem u nas w organizacji, żeby dziewczyny myślały pozytywnie. Niby takie proste, trywialne, faceci pewnie powiedzą, co ona tam makosz tu wymyśliła, myśleć pozytywnie, tak? Trzeba umieć sprzedawać, jest klient, nie do końca. Bo sprzedaż to są emocje, bo sprzedaż to jest głowa, bo sprzedaż to jest energia, tak, z którą wychodzimy do klienta. Jeżeli pracownik czy osoba, która obsługuje, ma złe nastawienie, albo jest pesymistycznie nastawiona, albo ma ciągły jakiś problem w głowie, to się nie uda po prostu. My widzimy po swoich wynikach sprzedaży, jak jedne dziewczyny sprzedają i jaki mają stosunek do klienta. Sprzedają w cudzysłowie oczywiście, bo chodzi nam o dobrą obsługę klienta, a jak drugie to robią. Te z pozytywnym nastawieniem mają lepsze wyniki, bardziej je lubią klientki, ja je bardziej lubię. Dziewczyny, które pracują z nimi, je bardziej lubią. I pomyślałam sobie, że szkolenie w Time for Wax, szkolenie moich pracowników to nie jest znowu technika sprzedaży. Chciałabym stworzyć coś dla nich, co spowoduje, że one zaczną myśleć inaczej. Pracowałam wiele nad swoim samorozwojem. Jak oglądaliście odcinki, to pewnie też wiecie. I pomyślałam sobie, że może czas podzielić się swoim doświadczeniem z moimi pracownikami, stworzyć coś dla nich. I na kanwie tego mojego pomysłu, tych takich moich trochę też rozterek, co zrobić, żeby polepszyć tą obsługę klienta i zwiększyć komfort pracy moich dziewczyn, powstał pozytywny notatnik. Pozytywny notatnik pozytywnie zakręconych dziewczyn z Time for Wax. I ktoś powie tak, nie sprzedaję, nie uczysz sprzedaży, nie przekłada się to na biznes i tak i nie. Bo jest to trochę moja historia, ale też trochę takich informacji, które powinny dziewczyny przekonać o tym, że warto inwestować w swoją głowę, w samorozwój, warto inwestować w swój komfort życia. I uczę w tym notatniku, który wydałam dla moich dziewczyn z Time for Wax, o tym, jak pozytywnie zacząć myśleć. I notatnik ten ma 45 dni ćwiczeń. I to nie wszystko. O ćwiczeniach przypominamy naszym dziewczynom, wysyłając do nich 2 razy dziennie SMS-y, bo ćwiczenia są poranne i wieczorne. I powiem Wam tak, z mojej perspektywy to jest sukces, ponieważ ofiarowałam ten notatnik moim pracownikom na święta. Do systemu, żeby otrzymywać takie SMS-y, zapisała się większość i dostałam bardzo dobre informacje zwrotne, że to im pomaga, że zaczęły myśleć inaczej. I teraz jakbyście popatrzyli na to, co robimy dla swoich klientów czy dla swoich pracowników, nie zawsze się powinniśmy skupiać na tym, co tu i teraz przynosi pieniądze, bo trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby ci nasi pracownicy czy klienci byli bardziej szczęśliwi. Tak, możemy dostarczyć im jakichś narzędzi, możemy dostarczyć im jakichś rozwiązań. W moim przypadku to był pozytywny notatnik zakręconych dziewczyn z Time for Wax. Pozytywny notatnik pozytywnie zakręconych dziewczyn z Time for Wax. Zebrałam informacje i dziewczyny są bardzo zadowolone, ale to nie wszystko, kochani. Stworzyłam coś dla klientów z Time for Wax. Powstał pozytywny notatnik, zmień myślenie, zrób ćwiczenie, przekonaj się, że to działa. Trochę zmieniona treść, ponieważ skierowana do innego odbiorcy i stworzyłam coś, co ofiarujemy klientom z Time for Wax. Czy to sprzedaje? Nie. Czy to powoduje, że klient do nas wraca? Nie wiem. Może to, że myślimy o nich, może to, że robimy to inaczej, może to, że klientka czuje się zaopiekowana, tak, w takim sensie, że myślimy o niej, że chcemy jej zwiększyć komfort życia i dajemy jej coś za darmo. Może to przekona do tego, żeby tworzyć tą społeczność Time for Wax, dołączyć do tego grona zadowolonych klientów, bo oczywiście usługę musimy zrobić dobrze, ale jak robimy efekt wow, to ja mówię o takim efekcie wow. Ja chciałabym, żebyście pomyśleli o tym, jak Wy możecie zrobić swoim klientom efekt wow. I jeszcze jedna taka mała dygresja. Jedna z osób, która ze mną pracuje, powiedziałam: Iza, ale czy my powinniśmy to robić? Przecież gdzie tu jest Time for Wax? Tutaj nie ma Time for Wax.
Ja mówię, tu jest Time for Wax. Wcześniej nie dostałam takiego prezentu. Jest on zaskakujący, bo rzeczywiście nie jest związany z depilacją, ale jest związany z kobietami, jest związany z naszą świadomością i z naszym samorozwojem.